Wyobraźcie sobie przepiękny, tropikalny kraj, w którym litr benzyny kosztuje mniej niż litr wody w polskim sklepie. Miejsce, które swoim klimatem przypomina amerykański sen. Szerokie drogi, potężne pick-upy i sportowe furki. Do tego ogromna przestrzeń, wysoki poziom bezpieczeństwa, sprawniejsza służba zdrowia niż w Europie i gospodarka, która pozwala na godziwe i spokojne życie swoim obywatelom. Do tego wieczne lato, ale bez morderczych upałów znanych z Dubaju. Malezja ma wszystko, od pięknych plaż i gór po zróżnicowaną kuchnię oraz ceny, które dla nas wydają się wręcz niewiarygodnie atrakcyjne. Rok temu pokazywałem Wam 330-metrowy dom w stanie deweloperskim na dobrze zlokalizowanym osiedlu. Cena, która w Polsce wystarczyłaby na małe mieszkanie w jakiejś pipidówce, tutaj pozwala na dużo więcej. Dzisiaj pokażę Wam, jak obecnie wygląda ta posiadłość i od razu odpowiem, że tak, obywatel polski może legalnie kupić w Malezji dokładnie taki dom, jaki dzisiaj tutaj oglądamy. A w trakcie tego materiału pokażę Wam, ile kosztowały wszystkie dodatkowe prace i wykończenia, ale uwaga, to nie jest tylko odcinek o nieruchomościach. Ten materiał to pozycja obowiązkowa dla każdego, komu doskwiera stres i wypalenie zawodowe. Jeśli jesteś pracownikiem, który ma dość i marzy o pracy zdalnej pod palmami, albo nawet jesteś pracodawcą, który traci gigantyczne pieniądze na lawinowo rosnących zwolnieniach L4 i patrzy, jak sypie mu się zespół, to dzisiaj pokażę Ci rozwiązanie, obok którego po prostu nie możesz przejść obojętnie. Poruszymy tu wiele wątków, od zakupu i wynajmu domu, przez koszty życia, aż po genialny model Workation, który może uratować Wasze zdrowie i Wasze biznesy. Zobaczcie sami, jak wygląda życie na drugim końcu świata i dlaczego ucieczka do Azji jest prostsza niż myślicie. Dom, któremu się dzisiaj przyglądamy, znajduje się na osiedlu Bandar Botani Parkland w Jasin. To świetny punkt strategiczny. Niecałe 2 godziny jazdy dzielą nas od nowoczesnego centrum Kuala Lumpur, a zaledwie 23 minuty od najbliższego wybrzeża. Oczywiście będę tutaj z Wami szczery. Cieśnina Melaka to jeden z najbardziej ruchliwych szlaków morskich na świecie, więc to nie są białe piaski, ale to doskonałe miejsce na wieczorny spacer, żeby poczuć morską bryzę, zobaczyć genialny zachód słońca i zjeść naprawdę najlepsze, świeże owoce morza prosto z kutra, tak zwane ikan bakar. Z kolei, jeśli szukacie tych prawdziwie rajskich, pocztówkowych widoków do całodniowego plażowania, po prostu wsiadacie w auto, a wynajem tutaj jest naprawdę tani. 1,5 godziny jesteście w urokliwym Blue Lagoon w Port Dickson, a 3-godzinna wyprawa przenosi Was na zachwycające wschodnie wybrzeże. Jasne, to już jest kawałek drogi, ale spójrzcie naturalnie. W Bałtyku nigdy nie uświadczycie takiej temperatury wody, a tutaj macie ją wraz z przepiękną pogodą niemal przez cały rok. Przy tutejszych cenach paliwa cały dzień takiej wycieczki z dojazdem, jedzeniem i leżakami kosztuje Was mniej niż 1 talerz z rybą nad polskim morzem. Możecie więc zapytać, dlaczego pokazuję Wam dzisiaj dom na przedmieściach Melaki, a nie jakiś luksusowy apartament w wieżowcu w samym centrum stolicy? Bo to właśnie tutaj toczy się prawdziwe, codzienne życie, którego szuka wielu ekspatów. Widać, że wszyscy do tych sąsiadów poprzyjeżdżali. Cały czas tam się impreza robi, cały czas jest ten taniec, no ale wracamy wszyscy. Spędziliśmy tutaj kilka tygodni i nie widzieliśmy ani jednego turysty. Społeczność, którą tu spotkacie, jest w 100% lokalna. No i nie ukrywajmy faktu, że koszty życia, wynajmu czy kupna nieruchomości na takim osiedlu to zupełnie inna liga, która dla wielu Europejczyków brzmi po prostu nierealnie dobrze. Jesteśmy na nowym osiedlu, na którym rodzice mojej ukochanej kupili oczywiście nowy dom. Natomiast dzisiaj strasznie słońce świeci, ale wczoraj korzystałem z okazji, że odrobinę padało, nagrałem cały ogród i w zasadzie wnętrze domu, tak więc już Wam pokazuję, jak to wszystko teraz wygląda po kilku miesiącach od odcinka 5. Podjazd spokojnie zmieści 4 auta. W zasadzie tutaj cała rodzina wtedy może parkować. Jeżeli ktoś przyjedzie dodatkowo, no to tutaj jest jeszcze miejsce. Jeśli chodzi o ten daszek, no to jak widzicie, razem z sąsiadami zostało to zrobione. Znaczy, ta sama ekipa została wynajęta, aby to wyglądało tak samo. Tam jest taki LED strip, czyli pasek LEDowy, który w zasadzie lepiej widać wieczorem. I tak też zrobimy. Spójrzcie, jak to wygląda po zmroku. Wszystko jest bardzo dobrze oświetlone, a długi pasek LEDowy na krawędziach dodaje tego nowoczesnego sznytu. Doprecyzowując temat sąsiadów, to tata mojej narzeczonej po prostu dogadał się z nimi, żeby wynająć jednego projektanta i tę samą ekipę budowlaną. Dzięki temu oba domy mają teraz spójną, elegancką linię i poczyniono w nich znaczące ulepszenia. Ci z Was, którzy oglądali poprzedni materiał na temat tego
domu, mogą pewnie pamiętać, że bardzo ubolewałem nad pierwotnym projektem dachu nad podjazdem i uważałem go za ogromną stratę potencjału. Otóż z głównej sypialni na piętrze nie było żadnego wyjścia na balkon. To, co widzicie teraz, to efekt tej potężnej inwestycji. Dzięki temu powierzchnia pod dachem zwiększyła się kilkukrotnie. Nowy dach przykrywa teraz nie tylko 4 auta, ale chroni też przed słońcem i tropikalnym, monsumowym deszczem cały chodnik od boku domu. W ramach tych prac wymieniono również ogrodzenie ze standardowego, deweloperskiego na pełne murowane. No i to, co najważniejsze, dzięki tej inwestycji na piętrze w końcu zyskaliśmy duże, zadaszone patio. No ale z nowoczesnego podjazdu przechodzimy płynnie do bocznego ogrodu. Ta przestrzeń dopiero zaczyna nabierać życia. Rodzice wprowadzili się niedawno, więc rośliny, jak wiecie, potrzebują chwili, żeby się zakorzenić. To świetnie pokazuje różnicę w podejściu do urządzania domu w Malezji. Sąsiad obok poszedł w szybki pragmatyzm. Pierwszego dnia rozwinął trawę z rolki i miał gotowy trawnik. Tutaj wybór był inny. Zamiast trawy rodzice postawili na własną, tropikalną spiżarnię. Jeśli oglądaliście moje poprzednie materiały, pewnie pamiętacie stary dom, gdzie papaje obradzały jak szalone, a w ogrodzie rosły kokosy, pandan i imbir. Tutaj na takie zbiory trzeba jeszcze poczekać. Kawałek dalej rośnie potato leaf, czyli liście słodkich ziemniaków. Na tyłach domu znajdziecie z kolei detal, który bardzo szanuję w nowym budownictwie. Zielony zbiornik na deszczówkę. Tropiki słyną z tego, że pomimo słońca niemal każdego dnia potrafi tu lunąć potężnym deszczem, który trwa czasem 15-20 minut i znowu jest pięknie, co oczywiście świetnie odświeża powietrze i nawadnia rośliny, ale bywa też kilka dni bez żadnego deszczu, kiedy ogród błyskawicznie wysechłby na wiór. Dzięki takiemu systemowi, który deweloper daje tutaj w standardzie, jesteście zabezpieczeni, a podlewanie macie praktycznie za darmo. Jest ekologicznie i oszczędnie. Cały ten boczny pas ziemi to ogromny atut domów narożnych. Taki ogródek nie musi przecież służyć tylko do uprawy warzyw. To miejsce też idealnie nadaje się na duży stół, grilla, leżaki czy rozstawienie basenu, a może nawet trampoliny dla dzieci. Ta dodatkowa prywatna przestrzeń, która oddziela Was od sąsiadów, to coś, za co w Europie dopłaca się potężne pieniądze. Przekraczając próg, pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to całkowite odejście od ciasnych przedpokojów, które tak dobrze znamy z Europy. Tutaj wchodzi się bezpośrednio w życie domu. Choć ten ma 330 m2, to parter został zaprojektowany tak, aby każda strefa płynnie przechodziła w kolejną. Nie ma tu marnowania miejsca na zbędne korytarze czy ściany działowe. Od samego progu widzicie, jak salon łączy się z jadalnią, a wszystko to wydaje się niezwykle ustawne. Jednak zanim rozejrzymy się po samym salonie, muszę Wam pokazać coś, co jest absolutnym sercem, przynajmniej tego konkretnego domu i co widać już na samym wejściu. Ten ołtarz to wyraz szacunku dla członków rodziny, którzy już odeszli. Rodzice codziennie rano zapalają tu trociczki, regularnie rotują też darami, takimi jak trunki czy owoce, chociażby te pomarańcze symbolizujące dobrobyt albo tradycyjnymi ciasteczkami. Oczywiście, gdy owoce dojrzeją pod opieką przodków, trafiają z ołtarza prosto do kuchni, więc absolutnie nic się nie marnuje. A tutaj w tym momencie jeszcze tata przyszedł i wspomniał, że tam jest włącznik do świateł LED, o którym nie wiedziałem, tak więc część ujęć nagrałem bez, ale widzicie, jak to wygląda w tym momencie, gdy jest to wszystko podświetlone, tak jak być podświetlone powinno. Wygląda naprawdę pięknie, tak jak mówię, jest to od razu przy samym wejściu do domu, żeby tutaj oddać cześć i przodkom, właśnie głównie przodkom. Kiedy patrzymy na ten salon z szerszej perspektywy, stojąc bliżej kuchni, dopiero widać, jak duża jest to przestrzeń. Zwróćcie też uwagę na sufit. Biegnie tam długi pasek LEDowy, który estetycznie i stylowo spina się z tym, co widzieliśmy wcześniej na zewnątrz przy podjeździe i ogrodzeniu. A skoro już patrzymy na sufit domu w tropikach, to musimy porozmawiać o zapewnieniu komfortu termicznego domownikom. W kwestii sterowania wentylatorami, no to są 2 wentylatory, 2, można powiedzieć tutaj, ustrojstwa do ich sterowania. Oczywiście są odłączone tutaj w tym momencie z tych przycisków i tam jest tyle tych przycisków i to jak najbardziej wystarczy. Oczywiście klimatyzacja też musi być pełna na wszystkie 4 strony, która czasami się korzysta jak najbardziej, ale jak sami widzicie, w tym momencie, kiedy wszystko jest otwarte, jest jak najbardziej przyjemnie i wystarczająco. Może nie chłodno, ale jest temperatura ok w domu. Wracając do sterowania, to cała ta ściana włączników może na początku co najmniej lekko przytłaczać. Wygląda to trochę jak centrum dowodzenia lotami kosmicznymi, ale spokojnie, po kilku dniach wszystko wchodzi w krew.
Duża powierzchnia to również ogromne okna. W narożniku salonu mamy ciężkie, podwójne zasłony, które świetnie pasują do nowoczesnego, ale wciąż bardzo ciepłego azjatyckiego stylu. Z boku z kolei postawiono praktyczne rolety rzymskie. Tuż obok przy wejściu mamy mały inżynieryjny smaczek. Skoro włożono już tutaj tyle wysiłku i pieniędzy w spójny wystrój wnętrza, słabo byłoby zostawić na samym widoku prostą skrzynkę z bezpiecznikami. Zastosowano tu sprytny patent. Ten głęboki, dekoracyjny obraz na ścianie to tak naprawdę elegancka maskownica. Idealnie ukrywa całą rozdzielnię, nie zaburzając przy tym estetyki przedpokoju. Przejdźmy teraz do strefy wypoczynkowej. Kanapa to tutaj prawdziwy potwór. Czegoś o takich gabarytach po prostu nie wstawia się do standardowego europejskiego mieszkania. Oprócz tego, że mieści pluszowego jeżyka w czapeczce, ma jeszcze jeden świetny patent. Zobaczcie, oparcie można w prosty sposób odsunąć. Dzięki temu głębokość siedziska powiększa się na tyle, że wygodnie mogłoby tu siedzieć chyba 7 osób naraz. Tuż obok kanapy stoi statuetka kobiety z dzbanem wody. Tata kupił ją wiele lat temu w Wietnamie i sprowadził do Malezji. To właśnie takie detale nadają charakter temu miejscu. Naprzeciwko mamy duży, ale nie gigantyczny, 75-calowy Smart TV od Samsunga. Rodzice nie oglądają tradycyjnej telewizji. Od czasu do czasu włączają może jedynie YouTube, więc rozrywka w salonie nie jest na szczycie ich priorytetów. Póki co nie ma tu nawet dedykowanego systemu audio, bo zwyczajnie nie jest to im potrzebne. Większe znaczenie mają dla nich piękne ozdoby, dlatego po lewej stronie od telewizora znajduje się specjalna szklana witryna, która wewnątrz posiada taki sam pasek LEDowy jak ten na suficie czy na zewnątrz domu. Stoją tutaj ozdoby pokryte prawdziwym 24-karatowym złotem, ale od razu podkreślam, są one jedynie pokryte, a nie wykończone z pełnego złota. Gdyby choć jedna z nich była ze szczerego kruszcu, pewnie starczyłoby to na zakup kilku takich domów. A skoro już siedzimy wygodnie w salonie, to na stoliku kawowym zawsze czekają lokalne smakołyki dla gości. Co dokładnie się w nich kryje? Zobaczcie sami. Jeśli chodzi o przekąski, to w Azji ogólnie, przynajmniej rodzina mojej ukochanej, nieczęsto jada jakiekolwiek słodycze. Ja jestem tak zwanym słodziakiem, ale tego typu słodycze się robi, najczęściej się kupuje właśnie tutaj gdzieś lokalnie robione, czy to właśnie znajoma, jakaś koleżanka wypieka takie cuda własnoręcznie. Wiem, że któreś były chyba 1 ringgit 50 centów od sztuki, czyli można powiedzieć, że jest dosyć drogo, czyli jakieś można powiedzieć około złotówki za jedną sztukę, ale jak widzicie jest to ręcznie robione, ręczna robota, takie naprawdę dobre, z dobrych, prawdziwych składników. To za to mama mojej ukochanej sama podpiekła, podprażyła nerkowce, bardzo pyszne, naprawdę fajnie, gdy są tak trochę mocniej podpieczone. To są moje ulubione, za to ciacha, tutaj ze sklepu wujka kupione za 5 ringgit. To opakowanie było większe, już troszkę zjadłem, jedno pełne, duże, zostało niewiele. Tutaj też są jakieś napoje w tym momencie, więc zawsze musi być czym chata bogata. Jest to bardzo ważne, że jak przychodzą goście, to aby wszystko było tak, jak musi być. Zaledwie kilka kroków od strefy wypoczynkowej znajduje się część jadalna. Celowo nie mówię jadalnia, bo dzięki otwartemu planowi wszystko tworzy tą jedną, spójną przestrzeń. Głównym punktem jest duży, okrągły stół z 8 wygodnymi fotelami oraz obrotowym środkiem. W azjatyckiej kulturze jest to absolutny standard. Taki układ niesamowicie ułatwia dzielenie się potrawami i sprawia, że wspólne posiłki są o wiele bardziej zintegrowane. Cała ta strefa jest doskonale doświetlona dzięki potężnym, potrójnie składanym drzwiom, które otwierają dom na boczny ogród. Wcześniej pokazywałem Wam go w strugach deszczu, ale spójrzcie, jak to wszystko wygląda w piękny, słoneczny dzień. Z części jadalnej wchodzę na zadaszoną część ogrodu, całkowicie na bosaka. W Malezji chodzenie boso po domu i po płytkach na zewnątrz przez calusieńki rok to po prostu czysty, codzienny komfort, o którym w Europie możemy zapomnieć. Wiem, że w kadrze widać tutaj trochę rzeczy, które odrobinę psują ten architektoniczny odbiór, ale rodzice wprowadzili się niedawno i część klamotów wciąż szuka swojego docelowego miejsca. Po prostu przymknijcie na to oko i zwróćcie uwagę na pewien techniczny detal. Nagrywałem to późniejszym popołudniem. Żeby zachodni skwar nie nagrzewał ścian domu, na krawędzi zadaszenia zamontowano opuszczane rolety. Skutecznie blokują ostre promienie słoneczne. Pamiętajcie, jeżeli doceniacie to, że rodzina się podzieliła, bo poprosiłem ich, czy naprawdę mogę nagrać, bo wiadomo, jest tak trochę dziwnie. W sensie, to jest prywatny dom, to nie jest żaden showroom i pozwolili to wszystko nagrać. Tak więc dla Was
dla moich widzów, dla ludzi z Polski, żeby zobaczyć, jak wygląda życie. Tak więc dosłownie zaglądamy i do kuchni, i dosłownie zaglądamy do lodówki. Więc jeżeli doceniacie to, że byli rodzice mojej ukochanej tak dobrzy, żebyśmy mogli nawet to wszystko nagrać, no to pamiętajcie zostawić lajka. Chociaż jak nie dla mnie, no to chociaż dla nich. Bo naprawdę miło z ich strony, bardzo miło z ich strony, że na coś takiego pozwolili, żeby się podzielić tym. No bo wiadomo, nikt nie chciałby, żeby tutaj wchodzić z kamerą do kogoś, w sprawy prywatne, można powiedzieć. A tutaj widzicie, no byli goście, troszkę ogarnęliśmy, ale tu jakaś herbatka niedopita, po prostu jest to dom, w którym ludzie mieszkają, żyją. Tak więc, no ale okej, przejdźmy w takim razie do kuchni. Jest to tak zwana kuchnia sucha, czyli ta znajdująca się wewnątrz domu. Do tej za drzwiami zaraz przejdziemy. W tej wewnętrznej raczej przyrządza się tylko szybkie posiłki i napoje. Co prawda jest tu wszystko, co w kuchni potrzebne. Mamy przefiltrowaną zimną wodę, ale też dyspenser z wrzątkiem. Tutaj wielka tafla, co prawda tylko z 2, za to naprawdę potężnymi palnikami. Działają świetnie, ale to nie tutaj odbywa się główne gotowanie. Skoro nawet w nocy temperatura na zewnątrz przez calusieńki rok wynosi między te 20 a 26 stopni, no to po co gotować wewnątrz domu? Przecież to niepotrzebnie ogrzewa wnętrze, już nie mówiąc o parze wchodzącej w meble i zasłony, no i tych wszystkich mocnych zapachach. Po co i na co to komu? Na zewnątrz jest wygodniej i przyjemniej. Oczywiście nad tą częścią kuchni mokrej znajduje się dach, który został pociągnięty aż od podjazdu. Znajdziecie tu pralkę, kolejny zlew, palniki, drugą dużą lodówkę oraz pełną strefę roboczą. Zresztą sami popatrzcie na to. Jest luty, a ja chodzę tu całkowicie na bosaka. Możecie tu gotować i przyrządzać posiłki przez cały Boży rok na świeżym powietrzu. I żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, nie ma tu problemu z inwazją robactwa. Oczywiście jakieś muchy się pojawiają, ale wcale nie więcej niż w Polsce czy w Irlandii. Przynajmniej tak jest w tym miejscu, co w sumie mnie zadziwia, bowiem jakieś 300 metrów dalej, tuż na skraju ogrodzenia osiedla, tam gdzie biegam, znajduje się ogromna plantacja palm olejowych. Zresztą może wam to już pokażę. Tutaj wokół tego jeziorka ludzie sobie biegają. Tu jest całe osiedle z domkami. A zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Jakie dosyć potężne palmy. I nie tylko tutaj, ale ciągną się tam daleko na tym całym wzniesieniu. Naprawdę coś fajnego. Zapewne teren prywatny, ale miło na to popatrzeć. Bardzo przyjemne takie wilgotne powietrze. Tuż obok wewnętrznej kuchni znajduje się jedna z 3 łazienek w tym domu, a zaraz obok niej sypialnia dla gości. Wybaczcie, bowiem w tym całym ferworze zapomniałem jej dla was nagrać, jednak bez obaw. Wszystko to, co najciekawsze na piętrze, mam już dokładnie udokumentowane. Ale zanim wejdziemy na górę, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę. Wyobraźcie sobie, że decydujecie się na kilkumiesięczną pracę zdalną. Nawet jeśli pracodawca dał wam pełne zielone światło, to z cyfrowego punktu widzenia wyprowadzka na drugi koniec świata rodzi prawdziwe wyzwania. Wasze dane wędrują po drodze przez dziesiątki obcych serwerów. Czy możecie im zaufać? No raczej nie. Nikt nie chce, aby chociaż 1 bajt komunikacji między służbowym laptopem a infrastrukturą pracodawcy szedł w świat niezaszyfrowany. My, podróżując, zawsze mamy zainstalowany NordVPN. Aplikacja szyfruje wszystko, co wychodzi z waszego komputera, a cały ten ruch jest rozszyfrowywany dopiero na bezpiecznym serwerze, powiedzmy w Warszawie. Stąd trafia prosto do pracodawcy, zapewniając pełne bezpieczeństwo waszej pracy. To jednak znacznie więcej niż tylko narzędzie do zmiany IP. Ogarnięcie tego wcale nie jest trudne, ale trzeba wiedzieć jak, więc żeby nie być gołosłownym i pokazać wam, jak działa to w praktyce, któregoś leniwego poranka nagrałem dla was kilka słów na ten temat. Wybaczcie mój zachrypnięty głos, ale to był taki naprawdę wolny dzień. Jest poranek, chciałem sobie włączyć coś, żeby leciało od tak. Jak widzicie, niestety nie ma możliwości korzystania z Netflixa. Przez to Cincy nie jest zawiedziona, bo lubi język polski słyszeć sobie z rana, przynajmniej ostatnio, no ale zaraz na to znajdziemy rozwiązanie. U siebie w domu na swoim telewizorze LG czy na przystawce z Androidem bez problemu zainstalowałem apkę NordVPN, natomiast tutaj na tym Tizenie nie ma niestety takiej opcji, ale widzę, że możemy zainstalować inną apkę i przebić się przez po prostu DNS. Zaraz tego spróbuję. Niestety na Tizenie zajmuje to chwilę dłużej, żeby mieć VPN, ale to kwestia samego softu. Dlatego sam preferuję cokolwiek z Androidem. Jest dużo wygodniej, dużo szybciej. Tutaj trzeba było
na routerze sobie zdalnie skonfigurować, puścić VPN-a, no ale to jest 5 minut tak naprawdę, żeby to ogarnąć. Ta mama suszy włosy, ale słyszycie listopadowego coś tam. No ogarniamy tutaj odrobinę jakieś pranie, ale widzicie, streaming działa też w języku polskim. Tutaj nic się nie zmieniło, dalej jest pięknie, mamy luty, słoneczko świeci, jest w tym momencie 26 stopni Celsjusza. Coś złapie 26 stopni Celsjusza. Wiaterek jest trochę dzisiaj więcej, 13 km na godzinę. Tam dalej Chili rośnie, tak więc jest jak najbardziej to samo. Jesteśmy daleko od Polski, a tutaj film w języku polskim z polskim lektorem. Angielskie napisy zostawiliśmy, no bo moja ukochana oczywiście po polsku tak średnio. To może oglądać, ale widzicie, można nawet zrobić. Tylko tak jak mówię, na Tajzenie to jest 5 minut więcej roboty niestety, ale działa. Jak sami widzicie, omijanie blokad regionalnych i wygoda oglądania seriali po polsku to świetny dodatek, ale NordVPN daje Wam przede wszystkim twardą ochronę. Zobaczcie, że w tym momencie w NordVPN jest taka opcja jak Threat Protection Pro, która daje Wam nie tylko anti-malware, czyli przeciw oprogramowaniu szpiegowskim, ale także macie zaawansowaną ochronę przeglądania i blokowanie reklam oraz trackerów, więc nie trzeba korzystać z żadnych jakichś dodatkowych tego typu zewnętrznych produktów. W tym momencie wszystko macie zapewnione przy korzystaniu z Norda. A korzystanie jest oczywiście proste. W momencie, gdy chcę skorzystać z komputera czy pracować i potrzebuję konkretnej lokalizacji, no to tutaj wybieram na konkretną lokalizację i już zaraz Wam pokażę. Wybieramy sobie Polskę, jeżeli chcecie. Jest Polska, Warszawa, łączymy się, zabezpiecz połączenie. No to oczywiście zabezpiecz, ale też przekieruj. W tym momencie widzicie, że antymalware jest uruchomiony. Zaawansowana ochrona przeglądania jest uruchomiona, blokada reklam i trackerów jest uruchomiona. Jesteśmy połączeni w tym momencie w Polsce i mogę włączyć w tym momencie program do pracy i mój pracodawca, powiedzmy, będzie widział, że jestem z Polski. No z Polski nie potrzebuję z Irlandii, tak więc już się zaraz przełączę. Ale jeszcze chciałem Wam pokazać jedno ciekawe ustawienie, które w tym momencie będzie tutaj. Otóż w ustawieniach oczywiście z automatu aplikacja będzie uruchamiała się automatycznie, ale to co ważne to kill switch, czyli jeżeli nie chcecie mieć połączenia żadnego bez VPN, no to odpalacie coś takiego, internetowy kill switch, czyli w tym momencie aplikacja nie przepuści Was do internetu, jeśli nie jesteście połączeni z VPN-em na dany kraj, jeżeli tego potrzebujecie, czyli żeby nawet na chwilę nie znaleźć swojej prawdziwej lokalizacji. Dzięki włączonej funkcji Threat Protection Pro jesteście chronieni przed złośliwym oprogramowaniem, złośliwymi linkami czy uciążliwymi reklamami na każdym kroku. Co więcej, wbudowany Dark Web Monitor na bieżąco sprawdza, czy Wasze dane nie wyciekły do rąk hakerów i od razu Was o tym ostrzega. W opisie pod filmem zostawiłem Wam mój link nordvpn.com/TMHD, dzięki któremu zgarniecie potężną zniżkę na plan 2-letni oraz aż 4 dodatkowe miesiące w prezencie. I wszystko to z 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy. A teraz, skoro nasze cyfrowe życie jest już w pełni bezpieczne, wracamy do zwiedzania. I skoro dół mamy już w pełni omówiony, to wybieramy się na górę. Jak widzicie, na schodach również wkomponowano ten sam styl paska LEDowego. Po wejściu natrafiamy na otwartą przestrzeń, którą można chyba nazwać małym, drugim salonem. Na ten moment stoi tu tylko sofa, ale tata planuje wstawić tutaj drugi telewizor, a może nawet projektor. Jest to też kapitalne miejsce, żeby zbudować potężne biurko pod komputer gamingowy z kilkoma monitorami, albo po prostu stworzyć otwartą strefę biurową do pracy zdalnej, do wyboru do koloru. Warto tylko zauważyć jeden detal. To okno wychodzi na zachód, więc popołudniami zasłony, które tutaj zamontowano, zdecydowanie się przydadzą. Za to stąd przejdźmy od razu do sypialni głównej. To jest tutaj nasza sypialnia, w której w tym momencie zostajemy, znaczy nasza sypialnia. Rodzice byli na tyle dobrzy, że dali nam tutaj posiedzieć, pewnie z tego względu, że bardzo lubię patio. Tak więc możemy wyjść właśnie na ten balkonik. Tutaj, ale to może zaraz. W tym momencie tutaj jeszcze znajduje się toaleta. Mała. Hello. Jest toaleta. Na pewno jedna ważna rzecz jest taka, że w toaletach najczęściej jest mokro. No w tym momencie może nie, ale to jest absolutnie normalne, że w tym kraju bierze się shower, bierze się prysznic dosłownie 3-4 razy w
ciągu dnia. Tutaj możemy włączyć światełko. Widzicie, to jest właśnie garderoba, jest cała szafa. Znajduje się to, co brzęczy u góry, no to jest wyciąg. Wyciągi są bardzo ważne w tym momencie, wyciągi są bardzo ważne w Malezji. Z tego względu, że właśnie wyciągają gorące powietrze. Jak możecie zauważyć, w sypialni nie ma jeszcze nadmiaru mebli. Na ten moment stoi tu łóżko i jedna szafka nocna przeniesiona ze starego domu. Druga szafka i lampki do czytania pewnie z czasem tutaj dołączą. Jeśli wydaje się Wam, że przestrzeń jest tutaj bardziej kompaktowa niż pamiętacie, to jest to efekt bardzo przemyślanego zabiegu. Spójrzcie, jak ten pokój wyglądał rok temu w stanie surowym. Była to bardzo długa, dziwna do zagospodarowania przestrzeń. Rodzice zdecydowali się ją podzielić, wykorzystując do tego zabudowę stolarską ze zintegrowanymi drzwiami. Sami zobaczcie, jak to działa. Odblokowuję skrzydło, puszczam i drzwi same zwolna się zamykają. Stają się idealnie zlicowane z resztą ściany. Nie ma klamki, nie ma żadnych zewnętrznych oznak, że kryje się tam kolejne pomieszczenie. Oczywiście spacerując po patio na zewnątrz, łatwo skumać, że coś tu jest nie halo, więc nie można tego nazwać jakimś tajnym panic roomem. Jednak funkcjonalnie jest to absolutny strzał w dziesiątkę. Za tą ścianą stworzono pełnoprawną garderobę, miejsce do ogarnięcia się z rana i wejście do łazienki. Dzięki temu, gdy jedna osoba wstaje wcześniej, wychodzi za ścianę, zamyka drzwi, zapala światło i może zacząć dzień nie hałasując i nie budząc drugiej osoby. Tutaj również musi się znajdować klimatyzacja, wentylator. Jeśli chodzi o wentylator i spanie, to wentylator włączamy na jedynkę. Wyciąg, który się znajduje tam, jest wyłączony wtedy i to w zupełności. Tak można spać. Natomiast jeśli chodzi o te drzwi, to bardzo fajny patencik. Widzicie, są może tak, od tego zaczniemy. Drzwi jak drzwi. Drzwi na balkon, na patio. Normalna sprawa, nie? Natomiast tutaj w Azji często się stosuje jeszcze takie drugie drzwiczki, które mają też dodatkowy zameczek. I to wygląda w ten sposób. To jest taka kratka. Żaden jakiś tam piesek tędy nie ucieknie. Kot w sumie może by się zmieścił, by wyszedł, ale z kolei też nic większego nie wejdzie. Tak można zostawić. My z kolei śpimy na pewno całą noc, gdy jest to otwarte. Jest przyjemnie, jest ciemno, nikt nie jeździ, nikt nie hałasuje. Jest to spokojna okolica. Tutaj też jest zarządzanie wentylatorem, który się znajduje w tym momencie na zewnątrz. Patio oczywiście uwielbiam. Jak widzicie, w tym momencie pięknie sobie kropi i tu możemy w sumie włączyć nawet światełko. Zobaczcie, już momento. Pięknie wszystko działa. LED, przypuszczam, że to będzie LED. O, a to jest LED strip. Włączmy wszystko może. To na pewno trafimy. A, i wentylator też. Wentylator w tym momencie tutaj niepotrzebny, ale jak już włączyliśmy, to włączyliśmy. Tak to się prezentuje. Na ten moment znajdują się tu tylko 2 fotele i szklany stolik ze starego domu. Niemal codziennie przy nim siedziałem i trochę pracowałem. Uwielbiam klimat tego miejsca, ale powiedzmy sobie szczerze, z czysto ergonomicznego punktu widzenia wielu godzin w takiej pozycji z laptopem nie da się wysiedzieć. Potencjał tego tarasu jest jednak ogromny. Ja sam najchętniej wstawiłbym tu duże, miękkie meble ogrodowe albo wręcz pełnoprawne biurko z wygodnym fotelem do pracy zdalnej. Dlaczego? Bo dzięki temu nowemu, solidnemu zadaszeniu oraz wentylatorowi sufitowemu można tu komfortowo przebywać dosłownie przez cały dzień. Jesteście w pełni chronieni, bez względu na to, czy świeci słońce, czy pada deszcz. Tak czy siak, można tu siedzieć cały rok w krótkich spodenkach i na koszulce. Pod oknem znajduje się nawet gniazdko sieciowe, więc biurko z gamingowym kompem to wcale chyba nie aż taki głupi pomysł. W każdym razie z patio przechodzimy do kolejnej sypialni na piętrze. Przyznam szczerze, że chociaż ten pokój nie ma balkonu, to jest to chyba najbardziej klimatyczna przestrzeń w całym domu. Mieszka tu młodsza siostra mojej narzeczonej, no i oczywiście niekwestionowany władca tego terytorium, brytyjski kot krótkowłosy o imieniu Fafa. To naprawdę przytulne wnętrze z oknami wychodzącymi na zachód. I tutaj ważna uwaga. Wiem, że nas, Polaków, widok płytek na podłodze w sypialni z góry przyprawia o wizję odmrożonych stóp, ale uwierzcie mi, nic z tych rzeczy. Ja sam wręcz nie znoszę uczucia zimnych płytek i za każdym razem lecąc do Malezji pakuję do walizki całą siatkę skarpetek i domowe kapcie, a potem to wszystko po prostu zalega na dnie torby, bo ani razu ich nie zakładam. Podłoga w całym domu jest odkurzana i mopowana na mokro niemal każdej nocy przez robota sprzątającego. Dzięki temu podłoga jest nie tylko naturalnie ciepła od tutejszego klimatu, ale też lśniąco czysta i pachnąca. Chodzenie boso to po prostu czysta przyjemność.
No ale idziemy dalej. Na korytarzu znajduje się łazienka. Zwróćcie uwagę, że jest to trzecia łazienka, w której znajduje się tylko prysznic. W tym domu nie ma ani jednej wanny. W Europie przy takim metrażu byłoby to rzadkością, ale w tutejszym klimacie to po prostu standard. Jak ktoś chce posiedzieć w wodzie, to siedzi w basenie na zewnątrz. Po co w środku? Więc tak, uważam, że jakiś sens w tym jest. W każdym razie, wchodząc do czwartej sypialni, od razu łapiemy, że doszło tu do jakiejś ciekawej wizji architekta. Mamy tu schody i coś u góry. No, o co w tym wszystkim chodzi i gdzie podziało się okno? To pomieszczenie najbardziej zadziwiało nas rok temu, bo było niezwykle wysokie, a okno znajdowało się na samej górze. Rodzice zdecydowali się to wykorzystać. Dobudowali schody i stworzyli drugą przestrzeń powyżej, antresolę tuż przy oknie. Wchodząc schodami na górę zobaczycie, że na razie nie ma tam prawie nic poza materacem i szczerze mówiąc, powiedzcie mi, jak wy byście zagospodarowali tę przestrzeń? Co byście z tym zrobili? Sypialnia u góry, na dole, a może całość jako jakieś biuro? Albo jeszcze lepiej, sala kinowa na dole, a u góry spanie lub biurko z kąpem. Poważnie, jeśli macie jakieś pomysły, to koniecznie piszcie o tym w komentarzach. Patrząc na to wszystko, pewnie zastanawiacie się, fajnie, ale skąd wziąć na to czas? A prawda jest taka, że jeżeli prowadzicie własną działalność lub pracujecie zdalnie, to czy nie lepiej przebywać właśnie w takim miejscu, przynajmniej w momencie, gdy w Polsce panuje sroga zima? No ja uważam, że zdecydowanie tak, natomiast nawet jeżeli myślicie, że nie jest to możliwe, to odpowiedzcie sobie na jedno prawdziwe pytanie. Co tak naprawdę was trzyma? Boicie się spróbować przyjechać nawet na tydzień do takiego kraju, gdziekolwiek, Tajlandia czy jakiekolwiek inne miejsce wybierzecie? Czy nie jest to bardziej blokada taka psychologiczna, że się obawiacie, nie chcecie, boicie? Czy jest to tak naprawdę coś innego? No bo w większości przypadków to wygląda w ten sposób, że tak naprawdę możecie, tak jak mówię, jeżeli pracujecie zdalnie, prowadzicie działalność, no to coś takiego jest jak najbardziej do ogarnięcia i przyjazd do takiego kraju, chociażby jak tutaj, na miesiąc, wynajęcie takiego domu. Zobaczcie, tam jest jeden wolny. Zresztą tutaj jeden z sąsiadów właśnie też napisał, że robią taki homestay. Można przyjechać na miesiąc, cieszyć się trochę innym życiem, zobaczyć jak fajnie, jak spokojnie tutaj jest. Ja od tych kilku dni śpię absolutnie doskonale. Moje HRV, jeżeli śledzicie coś takiego jak jest HRV, no to w końcu weszło na optymalne poziomy. Wysypiam się dużo, dobrze. Tutaj życie jest takie spokojniejsze, to nie jest Singapur. A mimo wszystko też siedzę, pracuję sobie tam z kawą, coś tam widać. Codziennie po te kilka godzin, bez jakiejś specjalnej presji. Jest naprawdę zupełnie inne życie w tym momencie i jeżeli chcecie, to naprawdę można spróbować i tak jak mówię, nie musicie od razu się przeprowadzać, bo to jest dużo bardziej skomplikowane i wymaga dużo więcej. Natomiast przyjazd na 2 tygodnie, na miesiąc, przypuszczam, że jak najbardziej możliwe, jeżeli prowadzicie własną działalność. Wiele rzeczy dzisiaj można załatwić przez telefon, chociaż godziny trochę tam mogą być problematyczne, bo tutaj jest te 7-6 godzin, trochę inaczej, inna strefa czasowa, ale jest to wszystko moim zdaniem do ogarnięcia jak najbardziej, tak więc. Spójrzcie na suche fakty. W 2024 roku wystawiono w Polsce ponad 1,6 miliona zwolnień lekarskich z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. To wygenerowało potężne 30 milionów dni nieobecności w pracy. Prawda jest taka, że owszem, jesteśmy przebodźcowani, wypaleni i cały czas zestresowani. Kiedyś branie zwolnienia z powodu stresu było tematem tabu. Dzisiaj, to ewidentnie plaga, która paraliżuje polskie firmy. Szkopuł w tym, że ucieczka na wielomiesięczne L4 rzadko rozwiązuje jakikolwiek problem. Zamykacie się w domu, zapętlacie w poczuciu beznadziejności, a po powrocie do tego samego biurka pętla zaciska się od nowa. A co gdybyśmy odwrócili ten schemat? Zamiast rzucać papierami, bierzecie laptopa, pakujecie rodzinę i, ja wiem, lecicie chociażby do takiej Malezji. Obywatele Polski w końcu mogą tu przyjechać bez żadnej wizy na 90 dni. Z racji różnicy czasu ten system to absolutny game changer. Jeśli pracujecie w polskich godzinach, wasz dzień w tropikach wygląda niesamowicie. Budzicie się rano, idziecie na basen, siłownię, spacerujecie w słońcu, a pracę zaczynacie dopiero wczesnym popołudniem tutejszego czasu. Kończycie pracę o 22 i wciąż macie czas, żeby wyskoczyć na genialne nocne jedzenie. I wiem, brzmi to dość dziwnie, ale nawet nastolatkowie spotykają się w centrach handlowych po północy na jedzenie i pogaduchy, bo wtedy jest chłodniej i przyjemniej.
totalna zmiana otoczenia o 180 stopni, która ładuje baterię lepiej niż, uwierzcie mi, jakakolwiek terapia. Dla pracownika jest to ogromny plus, ale to też twarda kalkulacja dla pracodawców. Tracą oni potężne pieniądze na ukrytych kosztach L4, spadku wydajności, blokowanie etatu i szukaniu zastępstw. Nowoczesne firmy robią coś mądrzejszego. Zamiast dawać podwyżki, które i tak przecież zeżre podatek, wynajmują w ciepłych krajach dom, kupują lub wynajmują auto i rotują pracowników na kilkutygodniowe workation. Dla tych, którzy nie znają tego pojęcia, to po prostu połączenie angielskich słów work i vacation, czyli praca zdalna z miejsca, do którego normalnie jeździcie na urlop. Po prostu workation. Jeśli pracownik spędzi w Malezji łącznie mniej niż 6 miesięcy w roku podatkowym, to podatki i ZUS bez żadnych komplikacji zostają w Polsce. Jednorazowy wyjazd na turystycznej pieczątce pozwala, tak jak wcześniej wspomniałem, na pobyt do 3 miesięcy bez żadnej wizy, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, aby takich wyjazdów w ciągu roku zorganizować kilka. Z kolei koszt wynajmu zagranicznej nieruchomości można legalnie wrzucić w koszty firmy jako benefit pracowniczy. Pracodawca ma to w kosztach, a pracownik wraca zregenerowany i przede wszystkim lojalny, bo mało kto na rynku zaoferuje mu miesiąc czy 2 pracy z domu w Azji w środku zimy. Jeśli uważacie, że to ma sens i sprawdziłoby się w waszej firmie, no to już teraz skopiujcie link do tego filmu i podeślijcie go znajomym z pracy, a może nawet od razu swojemu szefowi, szefowej czy do działu HR. Czasami jedna taka rozmowa może zmienić więcej niż rok narzekania. Tak więc, skoro jesteśmy już tutaj przy temacie zdrowia, to muszę rozwiać największy mit, jaki powstrzymuje ludzi przed wyjazdem do Azji. Większość z was myśli, a co jeśli tam zachoruje? Spokojnie, to nie są Indie, Indonezja czy Kambodża. Prawda jest taka, że Malezja to obecnie jeden z największych na świecie hubów turystyki medycznej. Ludzie ze Stanów Zjednoczonych, Australii czy Wielkiej Brytanii masowo kupują bilety lotnicze i przylatują tutaj na skomplikowane operacje. Dlaczego? Bo tutejsze prywatne szpitale oferują absolutnie światowy top w zakresie diagnostyki, opieki, specjalistów i sprzętu. Jednocześnie wszystko to kosztuje od 30 do nawet 80% mniej niż w Europie. W zeszłym roku nagrywałem o tym materiał, możecie go znaleźć na moim kanale. W szpitalu zrobiono mi rezonans magnetyczny, czyli MRI, pełne USG jamy brzusznej, rentgen, markery nowotworowe, próby wysiłkowe EKG i w zasadzie wiele innych. W Irlandii czy w Polsce za taki pakiet zapłaciłbym co najmniej kilka tysięcy euro i niestety czekał miesiącami. A wiecie, ile zapłaciłem w Malezji? 1350 ringgitów, to lekko ponad 1100 zł. Wszedłem z ulicy, bez żadnego bukowania i tego samego dnia zostałem przebadany od stóp do głów. Wyobraźcie co sobie w kontekście tego naszego workation. Koszt biletów lotniczych w obie strony potrafi zwrócić się na samych badaniach profilaktycznych, które zrobicie sobie lub swojemu pracownikowi. Tak więc na takim wyjeździe zadbamy nie tylko o nasze zszargane nerwy, ale dostajemy światowej klasy diagnostykę medyczną, jakiej w Polsce nie zaznacie i to naprawdę za grosze. Tak więc jeśli szukacie takiego resetu, to na tym osiedlu jest obecnie kilka domów na sprzedaż i na wynajem, często w pełni umeblowanych i gotowych do wejścia. Jeśli chcecie, możemy skierować Was do sprawdzonych, lokalnych agentów, którzy obsługują te nieruchomości. Jeśli wolicie tempo metropolii, basen i siłownię wieżowców w Kuala Lumpur, to nasza baza kontaktów jest jeszcze lepsza. Otóż moja narzeczona o imieniu Shili w całości zajmowała się procesem zakupu naszego mieszkania, przerabiając dziesiątki agentów i deweloperów. I tu ważny szczegół. Shili od lat pracuje zawodowo w obszarze dochodzeniówki finansowej, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i compliance, tak więc jej doświadczenie i analityczne podejście pomogły nam brutalnie odsiać ziarno od plew. Ale żebyśmy mieli tutaj, słuchajcie, absolutnie 100% jasność. Żaden z nas nie jest licencjonowanym doradcą ani agentem i absolutnie nie bierzemy odpowiedzialności ani za wasze transakcje, ani za osoby trzecie. Każdy musi samodzielnie podjąć decyzję i zadbać o swoje interesy. Co więcej, nie możemy też dawać porad finansowych i takich nie udzielamy. Ale przez to, że przeszliśmy tę drogę na własnej skórze, wyeliminowaliśmy z naszej listy wielu potencjalnych deweloperów i nietrafnych lokalizacji, a do tego zebraliśmy listę fachowców, którzy faktycznie potrafią dowozić, to po prostu szkoda byłoby się
tą wiedzą nie podzielić. Shili urodziła się w Melace, ale studiowała też przez kilka lat w Kuala Lumpur i powie wam, że wynajem przez Booking na okres kilku tygodni, no to sorry, to totalne zdzierstwo. Na jeden dzień czy dwa, no to jeszcze ma sens, ale są jednak fajniejsze strony dla studentów, na których można wynająć krótkoterminowo pokój czy całe mieszkanie. Jeśli poważnie myślicie o wyjeździe do Malezji, czy to czysto turystycznie, czy po to, by pracować zdalnie przez okres kilku miesięcy, a może nawet rozważacie zakup nieruchomości, no to zajrzyjcie poniżej do opisu. Znajdziecie tam link do formularza, który pomoże skierować Was do właściwych osób. Bo prawda jest taka, że wynajem i wyjazd na okres do 3 miesięcy naprawdę wcale nie jest taki skomplikowany. Za to zakup takiego domu to sprawa trudniejsza, ale też nie jest niczym nie do ogarnięcia. Dlatego pomówmy teraz szybko o kosztach, jakie ponieśli rodzice na przykładzie oglądanego dzisiaj domu. Powiem Wam wprost, wcale nie tak mało. Oczywiście to wciąż ułamek tego, co za takie same prace zapłacilibyście dzisiaj w Europie, ale tutaj robocizna i materiały, no może niektórzy się zdziwią, ale też kosztują. Rodzice byli na tyle mili, że udostępnili mi część swoich faktur. Wyblurowałem oczywiście wrażliwe dane, ale możecie rzucić okiem na to, jak skalują się tu wydatki. To, co widzicie, czyli potężna zabudowa stolarska, kuchnie robione na wymiar, AGD, klimatyzacje kasetowe, meble, antresola, ukryta garderoba, to wszystko sumuje się na samych rachunkach na około 150 000 ringgitów. To wszystko jest tutaj na papierach. Brakuje tu jednak kosztów największych, strukturalnych zmian, jak dobudowa dachu wokół domu, zadaszenie patio czy wymiana ogrodzenia. Tata szacuje, że od stanu surowego do teraz łączny koszt inwestycji wyniósł około 300 000 ringgitów, czyli lekko ponad 260 000 złotych. I tutaj, słuchajcie moi drodzy, dochodzimy do kluczowej informacji. W Malezji obowiązują limity cenowe dla obcokrajowców. Rząd dba o to, by zagraniczny kapitał nie windował cen najtańszych domów dla lokalnych mieszkańców. Żeby kupić nieruchomość, trzeba przekroczyć określony próg wartościowy. Dzięki tym wszystkim inwestycjom ta posiadłość bezpiecznie ten próg przekroczyła, co oznacza, że dokładnie taki dom obywatel polski może tu kupić całkowicie legalnie. Co o tym wszystkim myślicie? Jesteście pracownikami czy pracodawcami? Czekam na Wasze komentarze.